I don't see nobody for 2 months. Trzeba przyznać, że ten szlak naprawdę jest świetnie w ogóle zorganizowany pod wieloma względami. Te kijki, które teraz widzicie czarno-białe na horyzoncie, tak tutaj gdzie jest właśnie Hania, to są kijki, które mają za zadanie wskazywać drogę podczas zimy. Ponieważ tutaj może naprawdę zalegać spora warstwa śniegu. Jeżeli ktoś by tych kijków by nie było, to po prostu szlaku by nie było widać. O, właśnie o tym kijku mówię. Hania podgląda. Prawdopodobnie mamy na horyzoncie 2 niedźwiedzie. Hania podgląda na zoomie telefonu. Tak wyglądają, nie? Wyglądają, tak się ruszają jak tak się ruszają, tak podobna. Najgorzej, że teraz to może być matka z młodym. Matka z młodym, bardzo prawdopodobne, bo teraz jest okres lęgowy. Moi drodzy, co to są za kwiaty, ja się pytam. Co to są za kwiaty? Bardzo niebieskie, takie kielichowate. Nie mam pojęcia, może ktoś z was będzie wiedział i może mnie doedukować. O proszę, źródełko z wodą. Nieźle, zarąbiście. Spróbujmy jaki jest smak. Test kierowniczy. Test wody. Hania, jaka ta woda jest przepyszna. Ojejku. Wiesz, że ja wypiję? Ale czuć po prostu. 2 litry. Ale jest taka czysta. Jest taka. Nie czuć chlorem, nie czuć rurami starymi. Jak wygląda zaawansowany chodzik górski? Już wam mówię, ma specjalne kije. A jak wygląda mniej zaawansowany chodzik górski? Styl kierowniczy, kije znalezione. Trzeba powiedzieć, że góry przygotowane z myślą o człowieku i zwierzętach. Zobaczcie, to jest konar wyżłobiony tutaj i w środku po prostu leci sobie woda, taka wodopojka dla dzikich zwierząt, które mogą sobie tutaj, wiecie, przyjść i coś tam siorbnąć. Świetny pomysł, świetne połączenie dobrego z pożytecznym. Mam nadzieję, że nie jesteśmy na ich tea time, że nie przyjdą do nas. A, to bardzo możliwe, bo pogoda idealna, teraz tylko wiecie, przez cały dzień sobie chodzić, szukać jedzonka, więc możemy napotkać, tak jak napotkaliśmy tam te 2 niedźwiedzie. Przepraszam, tutaj kolega autostopowicz na drugą stronę konaru idzie. Hania pyta, co robimy, jak niedźwiedzia spotkamy. Nie można uciekać, bo tylko Jedzenie ucieka. dokładnie. No i też nie można się odwracać i po prostu sobie odchodzić. Trzeba zawsze cofać się do tyłu, ale mieć na wzroku, w sensie kontakt wzrokowy z niedźwiedziem. I co? I ewentualnie jak niedźwiedź by nacierał, bo przeważnie jest tak, że on po prostu stoi, patrzy i wącha, nawąchuje, podchodzi, próbuje podejść, ale nie atakuje od razu, bo zwierzęta też są mądre. Ale gdyby atakował, no to trzeba się po prostu ręce do góry, no i krzyczeć, tak żeby się... Nie uważam, że... Trochę, żeby się przestraszył. Co uważasz? Jeżeli zaczyna nacierać, to plecak zdjąć, zostawić plecak i się wycofać, a on pozostanie przy plecaku. Też tak można Zacznie zrobić. go wąchać i go rozbierać. Tak można zrobić. Czapkę albo coś z garderoby zostawić. To w plecaku jest jedzenie, czy nawet puszki, czy coś, to na pewno zapach go mocno przyciągnie na dłużej. No to na pewno jest jakieś rozwiązanie, ale wątpię, że niedźwiedź by tak po prostu, wiecie, tak sobie po prostu znienacka zaczął atakować. Zwłaszcza, że teraz... zainteresowania podchodzić, ale nie zaatakowałby, bo teraz no, nie ma za bardzo w ogóle, wiesz, no chyba, żebyś sprowokowała, ale nie ma też powodów, dla których mógłby zaatakować, bo jedzenia jest w bród teraz, na prawo i na lewo, a przed nami jest jakieś schronisko, ale takie chyba wymarłe, a tam jakaś gospoda może. Ciężko powiedzieć, bo to są takie wyrwane z kontekstu domy, które sobie tak stoją. Słuchajcie, szliśmy, tak jak mówiłem, o ten pustostan, zaraz wam pokażemy, co jest w tym pustostanie. A w tym pustostanie jest Koko, Kokula, Ciula. Tutaj nasz koleżka mieszka.
You want a coffee? Tea. A tea? Tea is perfect. Tea? If you... Yeah. I tutaj jest koleżka, który tutaj przez cały rok mieszka. Jak fajnie. Zobaczcie, zaraz wejdziemy do domku. Zaprosił nas na herbatkę, krzyknął: hej, chodźcie do nas na herbatkę. A to jest jego stara wsiula, Koko, moja misia. Zobaczcie, moi drodzy, to jest to schronisko takie górskie, które tutaj jest. W opisie pod filmem zostawię wam link do tego schroniska na Google Mapsie, żebyście mogli tutaj przyjść. To jest cały boss. Hello, Koko. Hello. This is the boss of the place. What is the name of the place? Cabana Jumalo. Cabana Jumalo. Pod filmem w opisie dam wam znać. Tutaj jest Koko psiula, która Kali. O, sobie tutaj pilnuje. My name is Coco. I'm 43 years old. I lived for 8 years in England, for 3 years in Germany, for 1 year in Czechoslovakia, Czech Republic actually. Passionate about rock, mountains, astronomy, science in general. I love solitude and dogs. And I came back from England this year, and I decided to stay here for the rest of my life. Because after a life of concrete, I decided that nature is the best. How many years you stay here? Well, I will stay 3 years, because till now it's somebody else's cabin, and they always stay here. Somebody's always here. I will stay in the next 3-4 years, and after they will come, I will not leave. I will stay also here. And you stay all year here? Yes. Winter, summer? Yes. So everybody can come and they'll find somebody here. Okay, cool. You have energy, correct? From the solar? Yes, energy, water, toilet. Perfect. Everything what people they need. Yeah, we call it Cabana de Crasta. It's a refuge for mountain people. Piec ceramiczny. Tutaj wchodzimy do domu Koko. Proszę, tutaj jest wielka mapa całego regionu. Tutaj przez drzwi. Rzecz jasna. This is for Lucky. Yes. For Lucky. In Poland is also the same. And one of the most interesting part of the kitchen is this ceramic. How to call ceramic to cooking? Yeah. Heater. Ceramic heater. Yeah. Zobaczcie, jaki beautiful ceramic. Wow. I love this style. And it's common in Romania? Yeah, very common. It's every house probably has one. Really? Especially in this region, because it's in the mountains and we don't have gas. Of course, in Bukovina, yeah? Yeah. In your Any mountain region. but in your family house, it possible find this. Yeah, I have, for example, in my in town, my father has the same. Okay. Same. Wow, so cool. Ale piecyk piękny. Wow, kurczę. It's old? It looks old, but probably it's No, it's let's say made from old ceramic, but it's made last year. Or I don't know exactly last year, but it's recent done. Can we look there? The rooms? Yeah, here it's. Don't worry. The tourist that they was here, yeah? Zobaczcie. I will say in Polish. Piec, łóżka do spania. How many places? 6, yeah? 6 people easily. Yeah, now it's just preparing to receive new guests, so... I want to look this. Yeah, this is in the winter. Wow. In the winter it's really hard, yeah? Sometimes you stay here alone 2 months. Yeah. Sometimes without people. I don't see nobody for 2 months. Słyszycie? Only if I'm going into town. Here is the smoking area, if somebody wants to smoke, for example. Same. It's a disaster at the moment. That's my telescope. Telescope. Yes, to watch the stars. Of course. Zobaczcie, telescope. Fajnie. The beautiful view. Yeah, I have my... Luneta. Oh, we talk about this. We talk about this. Coco, it's easy to find horn here around this place? There are people who are, what is called, it's their passion. The passion. And they're searching every day.
I can search for 2 years and I will not find one. Oh my god, it's huge room. Yeah, this is the big room for The big room. So, big groups. uh-huh. Same. And also the same ceramic. Piec ceramiczny, moi drodzy. Cudo. Fajnie. Zobaczcie, można przyjechać do schroniska górskiego. Fajnie. Yeah, when the tourists are coming, it's not looking like Of course, don't like worry. after the war. Of course. Turyści byli i turyści odjechali, więc nie było kiedy posprzątać. And this is from ship, yeah? Yes. Cool. Some Don't worry, leave it because I have to mend it. some people they say that this is therapeutic. If you feel some pain or something. Yeah, I think it's easier it's for comfort more. That's the reading spot. Mhm. Hania, podoba Ci się Mountain House? Super, no. Piękna. Powiem Wam, że taka ostoja spokoju i ciszy w tym miejscu bije od tego miejsca. I zobaczcie, no nic nie ma wokół. Tak na dobrą sprawę to są budynki gospodarcze, do których zagania się owce. Pewnie do strzyżenia takie sprawy, a tak tutaj ludzie nie mieszkają. To jest jedyny domek w okolicy, no i koleżka musi 2 godziny jechać do miasta, żeby kupić jedzonko. Po wizycie u Koko podążamy dalej do miejscowości Rusko. Ale przyjemna wizyta, przyjemne miejsce, przyjemny człowiek, ciepły, otwarty. Takich Rumunów szukaliśmy, oczekiwaliśmy na naszej drodze. Wiecie, że kierownik już długo podróżuje. Bywa w różnych miejscach, chodzi po różnych górach, począwszy od Beskidów, Tatr, po Karpaty, jakieś tam Himalajki, czy Karakorum, pasma górskie. No, ale pomijając. I większość ludzi mówi: o Jezu, po górach to trzeba chodzić w takim i takim obuwiu, bo coś tam. Ale ja wam powiem jedno, że niby trzeba chodzić w długich trekkingach, w krótkich trekkingach. To nie jest prawda. To ja mam poczucie, że to trochę takie naciągane. Po górach trzeba chodzić w wygodnych butach. I koniec. One mogą być równie dobrze sandałami, ale one równie dobrze mogą być adidasami i równie dobrze mogą być krótkimi trekami. Słuchajcie, wygodne buty, stabilizacja kostki, okej, jak ktoś ma naprawdę słabą stabilizację kostki, cały czas tą kostkę wykręcę, no to okej, ale jeżeli ktoś nie ma problemu z tym, przestańcie. Nie wyręczajcie natury. Natura wie, po co tą kostkę stworzyła. I tyle w temacie obuwia górskiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich sandałowców, którzy chodzą po górach. No, ale oczywiście mówię tutaj o sandałach trekkingowych, bo takowe też istnieją. Teraz mamy przeprawę przez bagno. Idziemy po belce. Czuję się trochę jak dziecko, jak chodzę po górach, bo można się poczuć jak dziecko. Przewróciłeś się dzisiaj 3 razy. Minimum 3 razy, chciałbym zaznaczyć. Słyszycie ten dźwięk? To są śmieci, które odstraszają niedźwiedzie. Z kierownikiem zawsze musi być bezpiecznie. Tak sobie chodzę po górach i myślę, że przykre jest to, że ludzie tak idą za pieniądzem, jeżeli chodzi o kwestię drewna i wycinkę lasu, bo tak na dobrą sprawę tego lasu wystarczyłoby nam ponadto, ile potrzebujemy. W sensie spełniłoby nasze zapotrzebowanie i wszystko by było zbalansowane. Ale nie, człowiek chce robić hajs i wycina tego lasu tak dużo, no że ta natura nie wyrabia, jeżeli chodzi o odbicie się. Więc to jest przykre, że nie mamy w tym naszym świecie takiego balansu, takiego umiaru. Hanna, a co ty znalazłaś? Zobaczcie, to tak wyglądają te szyszki, jak one są młode. Ojejku, to tak wygląda szyszka, ona później chyba się obkręca. Pyk i wygląda jak ta. No bo na początku potrzebuje dużo słońca. A to prawda. I nasionka muszą spaść w dół. Ale... Wącham? Nie pachnie. Pachnie!
Ja wąchałam, nie patrz. Się nie pali, to się ma wech. Dobra. Czy mamy w drużynie leśnika? Cóż to za pułapka? Obstawiam, że może na termity. Tak bym powiedział. Ale czy mam rację? To się okaże. Hania, przytrzymaj kamerę. Odkręcamy. Uważaj, ci to wypadnie. Wypadnie to wypadnie. Dla nauki takie rzeczy się robi. Ale padliną śmierdzi. To są jakieś owady. Ale padliną tak śmierdzi. Nie, a nie padliną. Nie. Widzę jakieś... No, leci. To są owady. Albo termity, albo mszyce. Albo może jeszcze jakieś inne. Czego się nie robi dla wiedzy. Przystanek w lesie. Będziemy jeść coś tam, coś tam, coś tam. Zaraz otworzymy, zobaczymy, co tam będzie. A ślimak mi obsrał plecak. Obadajcie, no obsrany. No kurde. Co to jest za życie? Ja mam nadzieję, że nie siedzę na mrowisku. A jak siedzisz, To będę w mrówkach. to będziesz w mrówkach. Może ktoś mądrzejszy? Patem taranest. Pokazany pomidor z jajkiem. Ale smakuje stricte jak pasztet. Zobaczcie na to, moi drodzy. Ale widok. Muszę przyznać, że takie górki do 2000 są naprawdę przyjemne, jeżeli chodzi o chodzenie, ponieważ tak, można się zmęczyć, można poobserwować naprawdę widoki takie majestatyczne, takie zapierające dech w piersiach. No, przyznam szczerze, że Karpaty robią robotę. Naprawdę. Tutaj, moi drodzy, na gwoździa trzeba uważać, żeby jajcami się nie nadziać i żeby spodni nie porwało. Trochę pomyliliśmy drogę. O, To jest właśnie najśmieszniejsze. to trzeba... Ty zawsze pokonujesz takie miejsca górą, a ja zawsze dołem. No widzisz, jak sympatycznie można rozwiązać kłopoty na trasie. Ale cudowne miejsce. To jest chatka pasterza. Tutaj całe stada owiec powinny być. Ale najprawdopodobniej ludziom już się po prostu to nie opłaca. Bo mało widać tutaj owiec, czy kóz, czy krów. Nie chce im się już pewnie trzymać tych zwierząt. W sensie pracy im się nie chce wkładać takiej, którą musieliby włożyć, żeby coś z tego było. Amazing. Przyjeżdżajcie. Ludzi nie ma. Nikogo nie spotkaliśmy, oprócz tego koleżki Koko. Wsłuchajcie się. Patrzcie, co po drodze, aż się zaplułem, ty. Zobaczcie, jaki ładny okaz. To jest, moi drodzy, podgrzybek. Nie, to jest prawdziwek. To jest prawdziwek. Ale ładny, nie będę go ruszał, ale podotykam, żeby potencjalny nabywca, który go znajdzie, grzybiarz, żeby miał dużego prawdziwka. Bo jak głaskasz grzyby, to one rosną. Wiadomo. Małymi krokami zbliżamy się już do zejścia i będziemy w mieście Rusko. A tutaj ktoś backpack zgubił. Myślałem, że ikona, bo to byłoby najbardziej racjonalne. Ale nie myślałem, że O! Uważniej. Uważniej, już Spiras. Oj Boże, człowieku! A komu to w góry łazić? Się wywaliłem. Kamera. Akcja. No idę, zaraz... Już? Hania musi zdjęcie zrobić. No tak. Szefowa. A ja na tej szefowej klocku prawie się, powiedziałbym, zastrzeliłem.
Szefowa postawiła taką dwóję, że normalnie tak mi się noga wykręciła, że ja w życiu nie myślałem, szefowo, że tak mi się noga wykręci. Się rozwaliłaś, szefowo, na tym muszę zachować 2 metry odstępu. Ale ty ładna jaka, z dzwoneczkiem. No, mała mrunia. No, ja tak ładnie przejdę boczkiem, żeby nie denerwować szefowej. No, idziemy. Dwójka zrobiła, więc zdrowa. Uciekła trochę, no. Moi drodzy, wraz z Haneczką bardzo dziękujemy za uwagę na dzisiejszym odcinku. Oczywiście, rzecz jasna, ślad węglowy, chciałem powiedzieć węglowy ślad węglowy na kanale pod odcinkiem, żeby doszedł jak najdalej do innych ludzi, którzy jeszcze nie znają kanału. No i rzecz jasna, łapeczka, dobre słowo Haneczce. No i oczywiście kierownikowi też od czasu do czasu się przyda dobre słowo. Jak żeby inaczej. Moi drodzy, serdecznie pozdrawiamy z Karpat. My już schodzimy i ruszamy. Prawdopodobnie musimy znaleźć jakiś nocleg. Przydałoby się, ponieważ jesteśmy mokrzy, baterie są rozładowane. No i nie powiem, nie jest przyjemnie. No, więc trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, pogłaskajcie czarki, pulpety. Czołem!